Dobrze, szanowni Państwo, ja jestem niezwykle podekscytowany, że my dzisiaj możemy wspólnie wyruszyć w pewną podróż, tak? Tytuł naszego dzisiejszego spotkania to Cyfrowe skrzydła AI pokolenia 50+. I to jest coś więcej niż sama nazwa. To jest taka myśl przewodnia, która wyraża takie moje głębokie przekonanie, ponieważ, moi drodzy, ja wierzę, że sztuczna inteligencja może stać się prawdziwymi cyfrowymi skrzydłami dla Was, dla Waszego ogromnego doświadczenia, tak, dla Waszej wiedzy, dla Waszej mądrości, które zdobywaliście przez lata pracy i przez lata Waszego życia. I ja chcę, żebyście spojrzeli na sztuczną inteligencję jak na coś, nie na coś skomplikowanego, czy nie na coś, co Wam w jakikolwiek sposób zagraża, ale jak na potężne narzędzie, które może pomóc Wam uwolnić potencjał, który drzemie w Waszej zawodowej dojrzałości. No, mogę ująć takiego słowa, tej dojrzałości, która, jak trafnie Magda zauważyła w jednym z naszych wewnętrznych rozmów, z czasem zyskuje na głębi i wartości. Moja rola dzisiaj tutaj nie polega na byciu nauczycielem w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Ja będę dzisiaj dla Was bardziej jako towarzysz w odkrywaniu tych nowych możliwości, które sztuczna inteligencja przed nami otwiera. Moi drodzy, projekt AI for Everyone, którego jestem twórcą, narodził się właśnie z takiego przekonania. No, ja z ponad swoim 25-letnim doświadczeniem w branży IT widziałem, jak nawet te takie najbardziej skomplikowane rozwiązania muszą ostatecznie być dostępne dla tego użytkownika końcowego. Ja tą samą filozofię stosuję do sztucznej inteligencji. Moją misją jest demokratyzacja wiedzy o sztucznej inteligencji. Ja właśnie chcę, żeby sztuczna inteligencja była dostępna i zrozumiała dla każdego, no a szczególnie dla Was. Dzisiaj towarzyszyć mi będzie wyjątkowa osoba. Ja z ogromną przyjemnością przedstawiam Magdalenę Merk, która no już pewnie części z Was jest znana. Magdalena jest założycielką inicjatywy Kariera 50+, jest ekspertką rynku pracy, headhunterką, coachem kariery, no z imponującym również 25-letnim doświadczeniem. To ona właśnie buduje społeczność profesjonalistów na LinkedIn, którzy pokazują, że dojrzałość zawodowa jest cennym atutem. Magdaleno. Witam serdecznie wszystkich i tych, z którymi się już znam z naszej inicjatywy Kariera 50+, jak również gości, którzy dołączyli dzisiaj do webinaru, którzy być może część z Was zainteresuje się też naszą formułą Kariery 50+, jako grupy wymieniającej się doświadczeniami. No dobrze, ja nazywam się Juliusz Tomeczek, jak już wspomniałem, jestem twórcą bloga AI for Everyone oraz świadomym użytkownikiem technologii sztucznej inteligencji. Użytkownikiem starającym się tłumaczyć te wszystkie złożone zagadnienia w przystępny i w przyswajalny sposób. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Oto jest plan naszego dzisiejszego spotkania. Zgodnie z tym, co już widzieliście w zaproszeniu, czy też w agendzie naszego spotkania, zaczniemy od wprowadzenia do inicjatywy Kariera 50+, które przedstawi Magdalena. Ja następnie zabiorę Was w podróż do świata AI, gdzie poprzez przejście przez historię AI opowiem prostymi słowami, czym ona jest, skąd się w ogóle wzięła, czym jest prompt, czym jest czat. I właśnie tutaj zagłębimy się troszeczkę w ten kluczowy koncept promptu, ale o tym za chwileczkę. Potem przejdziemy do takiej praktycznej demonstracji, gdzie pokażę Wam, jak AI może nam pomóc zaplanować, słuchajcie, coś tak przyjemnego jak urlop, co kiedyś wymagało dużo pracy, a teraz jak zobaczycie, już takiego dużego nakładu pracy nie wymaga. Myślę, że ta prezentacja tego urlopu wzbudzi w Was pewne kreatywne spojrzenie, że sztuczną inteligencję można wykorzystywać również do planowania innych rzeczy, na przykład biznesowych. Na to też zwrócę uwagę. A na zakończenie oddam do Magdaleny, tak? Ale przed tym jeszcze puszczę Wam krótką inspirację, którą bardzo bym chciał Was zarazić, żebyście mieli pogląd na to, w jaki sposób tą sztuczną inteligencję można wykorzystać. Więc zapraszam Was w podróż i Magda.
Oczywiście. Tak jak wspomnieliśmy, może jeszcze dodam jedno słowo, które nie było w planie i może wszystkich troszkę zaskoczy, ale okazuje się, że Juliusz ma dzisiaj 48 urodziny, więc wszystkiego najlepszego na pewno od wszystkich, serdecznie ode mnie, ale to też jest przy okazji taki fajny moment, żeby pokazać, że w tej grupie Kariera 50+ są osoby, które identyfikują się z tym etapem życia, samym wiekiem, ale są też osoby, które do nas dołączają w wieku pobliskim, trochę więcej, trochę mniej, a stworzyliśmy inicjatywę dlatego, że w przestrzeni publicznej, jak mówiło się, 50-latek na rynku pracy, pojawiały się przez długi czas skojarzenia z Silver Generation, z polityką senioralną, czyli jak gdyby takim przekierowaniem na ten etap życia, który jest w sumie przez politykę społeczną w Polsce przyzwoicie zaopiekowany, tak, bo jest polityka senioralna, to są ludzie, którzy są już tam na utrzymaniu ZUS-u, mają jakieś uniwersytety trzeciego wieku, natomiast skracając jak gdyby historię, w okolicach 45-50 roku życia wiele osób doświadcza takiej trochę dyskryminacji przez wiek, złego traktowania, stereotypów, ageizmu, różnie to nazywamy, w związku z czym stwierdziliśmy, że tak powiem, grupowo, że warto coś w tym zrobić. Powstała inicjatywa na LinkedInie, która w tym momencie skupia już 3000 osób, dołączają ciągle nowe osoby, dużo się tam dzieje, więc zapraszam serdecznie, jest tu przekierowanie, dzielimy się wiedzą, dzielimy się inspiracjami, dzielimy się informacjami prawnymi, także jest to takie miejsce, w którym osoby czujące, że ten problem 50 zaczyna ich dotyczyć, mogą znaleźć zarówno takie inspiracje naukowe, techniczne, społeczne, no i przede wszystkim tworzymy społeczność, która też ze sobą dobrze funkcjonuje, tak? Jesteśmy obecni w wielu miastach, organizujemy się też on-site'owo z różnymi wydarzeniami, także jest to taka w tym momencie żywa społeczność i na potwierdzenie tego, że jest to również taka żywa i aktywna grupa, regularnie dostajemy potwierdzenia z LinkedIn, że jest to grupa tak zwana aktywna, to jest taki badge, który dostają grupy, w których rzeczywiście coś się dzieje. Także zapraszam serdecznie, tyle ode mnie. A inicjatywa, żebyśmy zaczęli rozumieć AI, czy być bliżej tej technologii, wynika z tego, że dość dobrze już jak gdyby w tej grupie rozpoznajemy nasze potrzeby i nasze potrzeby rozwojowe również. I rozumienie technologii i bycie bliżej AI to jest jeden z tych elementów, który staje się nieodzowny, jeżeli chcemy myśleć poważnie o tym, żeby na rynku pracy utrzymać się i pozostać konkurencyjnymi. Dobrze, dziękuję Ci za to takie inspirujące wprowadzenie. No a my wracamy do naszego dzisiejszego tematu głównego, czyli sztucznej inteligencji, nazywanej bardzo często angielskim skrótem AI, czyli Artificial Intelligence. To znaczy dokładnie to samo, co po polsku sztuczna inteligencja. W Polsce jeszcze można się spotkać z określeniem SI, skrótem wynikającym od naszej nazwy tej technologii. Ja będę używał podczas całego naszego webinaru określenia AI. Ono jest najbardziej potoczne, najczęstsze i przewija się zarówno w literaturze naukowej, jak i we wszelkiego rodzaju mediach popularnych, więc zatrzymamy się na tym określeniu. Ale aby zrozumieć, moi drodzy, gdzie jesteśmy dzisiaj z AI, no warto na to spojrzeć, na drogę, jaką przeszliśmy do miejsca, w którym się teraz znajdujemy. Słuchajcie, historia sztucznej inteligencji to jest naprawdę fascynująca opowieść, ale jak pewnie patrzycie na ten slajd, to myślicie sobie o matce. Co to za skróty, jak teraz będzie nudno, jak teraz będzie trudno. I wiecie co, ja się całkowicie z wami zgadzam. Macie 100% rację, bo opowiadanie na temat historii, temacie, o którym jeszcze prawie nic, albo mało co wiecie, jest według mnie bezcelowe. To nic nie wniesie w kontekście rozwoju tych waszych cyfrowych skrzydeł na tym etapie, tak przynajmniej na tym etapie, może jak już później zaczniemy rozmawiać o poważniejszych rzeczach, to może się okazać, że powrót do tej historii jest celowy. Ja napisałem na temat historii przynajmniej 2 teksty, 2 artykuły, z którymi możecie zapoznać się na moim blogu. To są te QR-kody u góry, więc możecie sobie zeskanować teraz te QR-kody i zostawić na później, tak? I po naszym spotkaniu możecie do tej popołudniowej kawki zagłębić się w lekturę tych artykułów.
Szczególnie polecam najnowszy tekst od Elizy do ChatGPT, ponieważ w tym tekście można go posłuchać w postaci, a jakże, wygenerowanego przez AI podcastu, gdzie dwie osoby rozwodzą się nad tym artykułem, tak, i omawiają go z różnych ciekawych perspektyw. Ja dzisiaj powiem wam krótko o historii AI. Ta historia toczyła się od pierwszych koncepcji, potem tak naprawdę od konferencji w Dartmouth, czyli blisko 70 lat temu. Od tego punktu możemy powiedzieć, że rozpoczyna się taki rozwój, czyli od 56 roku taki rozwój tej sztucznej inteligencji, który zmierzał do punktu, w którym jesteśmy dzisiaj. Przez te 70 lat on przechodził przez różne etapy, od takiego optymizmu, który wynosił tą technologię gdzieś tam na główne billboardy, tak, może w cudzysłowie billboardy, ale do głównego nurtu, poprzez tak zwane zimy AI, które się wydarzyły w latach 70., potem przełom lat 80., 90. Z różnych powodów ten optymizm spadał, bo po pierwsze albo programy, czyli te modele sztucznej inteligencji, które gdzieś tam działały, były niewystarczająco doskonałe i nie spełniały oczekiwań, albo z drugiej strony te modele przewyższały możliwości sprzętu komputerowego, który był dostępny wtedy na rynku, więc tych powodów było dużo, aż do dzisiaj. Dzisiaj sztuczna inteligencja przestała być domeną science fiction, jak już pewnie wiecie, tak? Ona się stała takim realnym narzędziem wspierającym nas w codzienności. I jeżeli kiedyś AI kojarzyła się z takimi programami jak na przykład do gry w szachy, 97 rok, Deep Blue wygrywa mecz z Kasparowem, bardzo słynny pojedynek, czyli mówiliśmy o tej sztucznej inteligencji, że ona potrafi wygrać w szachy, tak? To dzisiaj sztuczna inteligencja tworzy nowe treści na podstawie już istniejących danych, czyli mówimy dzisiaj o Gen AI, czyli Generative AI, czyli sztucznej inteligencji generatywnej, z tym się możecie spotkać i to właśnie określenie, to Generative AI, Gen AI, to jest właśnie określenie technologii, która na podstawie tego, co wie, informacji, na jakich została nauczona, wytrenowana, dostarczając jej jakąś treść, ona potrafi zbudować czy przekazać nam w odpowiedzi zupełnie nową treść, która jeszcze nigdzie się nie pojawiła. Tak? Mówimy również tutaj o dużych modelach językowych, skrót z angielskiego znowu języka LLM, czyli Large Language Models. To są takie modele, takie oprogramowania, które potrafią rozumieć i generować ludzki język właśnie w niezwykle taki naturalny sposób. I dzisiaj jesteśmy dokładnie w tym miejscu, czyli od mniej więcej lat 50. do dnia dzisiejszego tyle trwał rozwój tej technologii. Tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli na to historycznie, to można powiedzieć, że to jest mgnienie oka historycznego. Tak, 70 lat to nie jest dużo, ale jakbyście zagłębili się w tą historię i zobaczyli na przykład, nie wiem, czat Eliza, tak, 66 rok, a dzisiejszy czat, przykładowo czat GPT, to ta różnica jest kolosalna. O tym piszę właśnie w artykule, który znajduje się tutaj. Ale tyle z historii, bo dzisiaj nie będziemy o tej historii już więcej opowiadać. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest ta sztuczna inteligencja w tym kontekście, który dzisiaj nas interesuje. A moi drodzy, sztuczna inteligencja, tych definicji jest bardzo dużo o tej sztucznej inteligencji. Właściwie co literatura, co jakiś artykuł, to ta definicja troszeczkę się różni, ale założenie jest jedno. To są maszyny, czy też programy, tak, w rozumieniu tych maszyn, które potrafią rozumieć ludzki język, generować spójne teksty, a nawet wykazywać pewne zalążki kreatywności. Tylko żebyśmy mieli świadomość, że to nie są tacy, wiecie, sztuczni ludzie, czy też jakieś, nie wiem, cyfrowe wyrocznie w takim mistycznym sensie, tak? To są niezwykle zaawansowane narzędzia,
które na podstawie obliczeń rachunku prawdopodobieństwa proponują nam najbardziej oczekiwaną przez nas odpowiedź. Czyli to wygląda tak, że jak ja o coś pytam sztuczną inteligencję, to ona zamienia moje słowa na cyfry, prowadzi obliczenia wewnętrznie w sobie, te obliczenia można porównać powiedzmy do takiego rachunku prawdopodobieństwa i na podstawie tekstu, który jej dostarczyłem i wiedzy, na której ona została wytrenowana, oblicza prawdopodobieństwo, jakie ja oczekuję odpowiedzi. Tam nie ma na zapleczu żadnej inteligencji w rozumieniu jakiegoś takiego bytu, tak? I kropka. Tu musicie pamiętać, że rozmawiamy z narzędziem, że tak naprawdę rozmawiamy z programem, który nie ma jaźni. Tam nie ma żadnego ja i słuchajcie, bardzo mi przykro, jeżeli kogoś z was rozczarowałem w tym momencie, ale musicie być tego świadomi, by właśnie stać się świadomym użytkownikiem tej technologii. Zrozumienie tego podstawowego zagadnienia jest tutaj kluczowe, żeby można się było wyzwolić z pewnych ram, z pewnych oków takich, które mogą nas ograniczać, jakbyśmy myśleli, że po drugiej stronie jest jakiś byt, który w jakiś sposób jaźni, tak, próbuje z nami prowadzić konwersacje czy wykonywać dla nas zadania. To są narzędzia, bardzo zaawansowane narzędzia. Ale Okej, powiem jedną rzecz, czyli nie musimy mieć kompleksów, tak jak się czasami pojawia, że jesteśmy tak słabo inteligentni w stosunku do tego przeciwnika. nie musimy mieć kontekstu, bo musimy pamiętać, że te modele językowe, o których wspomniałem, czyli LLM-y, one były trenowane, nie będę zagłębiał się w tą technologiczną kwestię, ale tak one były trenowane, ja bym to porównał do trenowania, załóżmy, że macie pieska i uczycie go różnych sztuczek, tak? I potem ten piesek, w zależności w jakiej sytuacji się znajduje, próbuje tych sztuczek różnych używać, tak? Na przykład siada przy nas, jak jemy obiad, bo wie, że jak przy nas usiądzie i będzie patrzył się tymi pięknymi oczkami, to my mu z tego obiadu coś tam pod stół zrzucimy. Dlaczego? Bo on się nauczył, bo on tak kilka razy usiadł i kilka razy mu ten kąsek spadł, więc na tej podstawie się nauczył, że takie działanie powoduje, że on coś dostanie. I generalnie trenowanie tych modeli językowych to jest coś takiego bardzo podobnego, tylko my im dajemy do przeczytania jakieś teksty, tak? My im dostarczamy taki content. Te modele językowe dzisiaj są tu uczone można by użyć tutaj takiego określenia, na całej wiedzy, jaka była dostępna w internecie online. One sobie te wszystkie książki przeczytały i na tej podstawie wiedzą na przykład, jak napisać tekst, tak jakby to napisał doktor nauk medycznych. A jeżeli ten sam tekst każemy mu napisać jako mechanik samochodowy, to on użyje innego żargonu, innych słów, innego toku rozumowania i napisze nam ten tekst jako mechanik samochodowy, w cudzysłowie. Dlaczego? Ponieważ on przeczytał dziesiątki takich tekstów takich ludzi, wie jak oni piszą, wie jakiego oni używają stylów i wie, czego możemy oczekiwać od niego. I to jest tak naprawdę ta sztuczna inteligencja. Tutaj nie popełnimy nigdy błędów. Tak? Tutaj nie popełnimy błędów. Mogą się pojawić problemy związane ze zrozumieniem, ale o tym za chwileczkę, bo żeby rozmawiać ze sztuczną inteligencją, musimy wiedzieć, czym jest czat AI. Czym są czaty w ogóle AI. Czat AI, on często zwany jest również asystentem konwersacyjnym. To jest oprogramowanie. To jest system oparty na właśnie narzędziach sztucznej inteligencji, który umożliwia prowadzenie takich naturalnych, inteligentnych rozmów na linii człowiek-maszyna. Czyli ten czat AI działa na właśnie bazie tych zaawansowanych modeli językowych, o których już wspomniałem, które zostały nauczone na tych potężnych zbiorach tekstów, tak by generować odpowiedzi przypominające ludzką mowę i dzięki temu ten czat AI może prowadzić z nami płynne i naturalne dialogi. Dzięki temu ten czat AI potrafi zrozumieć kontekst całej rozmowy. Oczywiście, jeżeli ten kontekst my też świadomie mu zaadoptujemy. A dzięki temu on się też może adoptować do różnych stylów komunikacji, czyli to, co ja wam powiedziałem, on może być lekarzem, doktorem, prawnikiem, kimkolwiek, tak? Może być znanym pisarzem, w zależności
jak mu zlecimy, tak on się zachowa. I tutaj może wymienię, żeby wam zobrazować, czym jest ten chat AI, wymienię narzędzia takie jak ChatGPT, znany, prawda, chyba już wszystkim, jedno z najpopularniejszych narzędzi na świecie, troszkę mniej popularne, ale bardzo fajnie zachowujące się w języku polskim, narzędzie, które się nazywa Cloud, Claude to się pisze, Claudiusz, tak. Jest też Gemini od Google'a, jest też Copilot od Microsoftu, no i mamy też rodzime języki, rodzime czaty, takie jak Bielik albo Plum, czyli Wisienka. Bielik jest typowym czatem konwersacyjnym, a Wisienka pomaga wam rozwiązywać kwestie urzędowe i on będzie niedługo dostępny najprawdopodobniej w mObywatelu i będzie można pytać się, jak, nie wiem, jaki wniosek potrzebuje, żeby zmienić dane w dowodzie osobistym i tak dalej, i on będzie prowadził was za rękę. Czyli zobaczcie, że ta technologia zaczyna wkraczać do naszego realnego świata, a wy musicie być świadomi, że ten czat, on jest takiego swego rodzaju interfejsem, czyli takim narzędziem, takim tłumaczem, który pośredniczy w komunikacji człowiek, LLM, tak? On tłumaczy ten nasz ludzki język na język maszyn. To teraz tak zabrzmiało trochę jak scena z Terminatora, ale słuchajcie, ważne jest to, że kluczem do efektywnego wykorzystania tych narzędzi jest coś, co nazywamy promptem. A czym jest ten prompt? Co to za tajemnica? No, to jest nasze polecenie. Prompt to jest nasze pytanie, to jest nasza instrukcja, którą kierujemy do sztucznej inteligencji. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy pisali scenariusz. My w tym prompcie mówimy sztucznej inteligencji, czego dokładnie od niej oczekujemy. To już w tak zwanej sieci można znaleźć takie określenie jak sztuka tworzenia promptów, czy sztuka pisania promptów. To jest po angielsku też prompt engineering. A ten nurt, tak, ten nurt wiedzy, on się staje coraz ważniejszą umiejętnością. I co jest ważnego w tym wszystkim? My nie musimy być inżynierami, my nie musimy być informatykami, nie musimy być programistami, żeby opanować tą sztukę. Tutaj wystarczy precyzja, wystarczy kontekst, wystarczy struktura, określenie tonu czy stylu odpowiedzi, czasem podanie jakichś źródeł, no bo im lepiej sformułujemy to nasze pytanie, ten nasz prompt, tym lepszą otrzymamy bardziej jakościową odpowiedź. A co ciekawe, badania, które teraz się pojawiają, mówią, że najlepszymi prompterami, czyli tymi osobami, które potrafią rozmawiać ze sztuczną inteligencją, są ludzie po filozofii, są ludzie po kierunkach humanistycznych, tak? To są osoby, które potrafią rozmawiać, które potrafią złożyć logiczne zdanie, które potrafią wyrazić swoją potrzebę słowami, co pewnie, jak wiecie, to nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach, szczególnie jak się słucha, no przepraszam, że użyję takiego myślenia, tak czasami rozmów młodszego pokolenia. Ja wiem, że oni się rozumieją między sobą, ale ja mam czasami problem z wyłapaniem kontekstu ich rozmowy. Ale tutaj jest dla nas, ja znowu ci przeszkodzę, przepraszam, ale tu jest właśnie plus naszego pokolenia, bo za czasów naszej podstawówki trochę większą wagę przykładano do uczenia nas poprawnego języka polskiego. I ortografia, gramatyka, to wszystko było na takim poziomie, że większość osób w naszym pokoleniu potrafi mówić poprawniejszym, czystszym polskim językiem niż w pokoleniu na przykład Z, naszych dzieci, tak? I wydaje mi się, że to jest wielki taki plus i jednocześnie siła i przewaga naszego pokolenia w możliwościach szybkiego zaimplementowania tych umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją. Zdecydowanie. Im większe doświadczenie, ten bagaż doświadczeń, tym jesteśmy w stanie coraz lepiej precyzować nasze oczekiwania. Najważniejsze jest w tym wszystkim, żebyście pamiętali, to jest takie najważniejsze z tego promptu, tak? Żebyście pamiętali, że sztuczna inteligencja, czyli ten nasz cały AI, on łączy swoją wiedzę treningową, czyli to, czego się tam gdzieś nauczył, tych wszystkich swoich sztuczek, tak?
z informacjami, które podajemy w prompcie. Wtedy następuje obliczenie tego prawdopodobnej odpowiedzi, jakiej oczekujemy, i im lepsze podamy mu informacje, im pełniejsze podamy mu informacje, tym ta odpowiedź, którą otrzymamy, będzie wyższej jakości i tak jak wspomniałem, nie wymaga to absolutnie żadnej, ale absolutnie żadnej wiedzy technicznej. No to cóż, teraz, żeby trochę wyjść poza tą teorię, zobaczmy, no jak to działa wszystko w praktyce. Słuchajcie, jednym z takich praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji w życiu codziennym, o którym wielokrotnie pisałem na swoim blogu, jest planowanie. Te modele językowe, te narzędzia czatu, one się doskonale sprawdzają przy planowaniu. Przykładem tego może być mój projekt AI for Everyone blog, który powstał, czy został zaplanowany, czy pomysł i koncepcja tego projektu powstała podczas rozmów ze sztuczną inteligencją, podczas prowadzenia czatów, gdzie od pierwszego słowa na zasadzie bardzo lubię tą technologię, lubię się dzielić wiedzą, lubię uczyć ludzi, co ja mogę robić, tak? I przez kilka rozmów od samego pomysłu, przez nazwę, przez koncepcję, przez misję, wizję, przez plan działania, przez plan marketingowy i tak dalej, jednoosobowo stworzyłem cały projekt, łącznie z tym, że dzisiaj już tworzę wirtualne awatary. I muszę zaznaczyć, że ja nie jestem też taką stricte techniczną osobą, mam duże doświadczenie w branży IT, ale od kilkunastu albo od kilku lat przynajmniej, przynajmniej dekadę jestem już na stanowisku menedżerskim i nie zajmuję się technologicznymi aspektami. Tak? Dobrze, słuchajcie, planowanie urlopu. Wyobraźmy sobie, że chcemy zaplanować wakacje. No i teraz tak, sam pamiętam, jak bardzo często planowałem szczególnie wyjazd zagraniczny, ile to zajmowało. Loty, miejsca, odwiedziny, bilety, gdzie to kupić, gdzie znaleźć, jak to dokładnie zaplanować, przeszukiwanie internetu, przeszukiwanie forów, masę ręcznej pracy. No to teraz zamiast spędzać godziny na przeszukiwaniu tych wszystkich stron, na zbieraniu tych informacji, możemy poprosić o pomoc tego naszego cyfrowego asystenta, możemy tak traktować tą sztuczną inteligencję, jakiego takiego asystenta, możemy go poprosić o to, żeby nam zaplanował to wszystko. No ale jak to zrobić? No to zbudujmy nasz pierwszy prompt. Słuchajcie, żeby zbudować taki prompt, to wcale nie jest takie trudne. Ja daję wam taką podpowiedź. Żeby zbudować ten prompt, musimy się skupić na kilku kluczowych elementach dotyczących planowania wakacji. Możecie sobie wziąć kartkę papieru albo notatnik otworzyć w komputerze i odpowiedzieć na kilka pytań. Określenie celu podróży. Gdzie chciałbyś spędzić swoje wakacje? Napiszcie. Chciałbym spędzić swoje wakacje i wiecie, pamiętajcie o tych miejscach, które najbardziej chcieliście odwiedzić. Możecie sobie poeksperymentować. Ja na przykład zawsze chciałbym pojechać do Japonii. Tak? Teraz drugie pytanie. Preferencje dotyczące miejsca, do którego chcesz pojechać. No, czy wolisz plażę, czy wolisz góry, nie wiem, miasto, wieś, może masz jakieś inne preferencje dotyczące miejsca, które chciałbyś odwiedzić. Napisz znowu drugie zdanie. Moje preferencje dotyczące miejsca, albo chciałbym odwiedzić miasto, ale też zobaczyć, jak się żyje na wsi. Tak? To zdanie nie musi być długie, to zdanie musi precyzyjnie określić wasze oczekiwania. No i ważne pytanie, jaki masz budżet na wakacje, no bo tutaj jakby bez tego budżetu to sobie możemy planować, ale pytanie, czy nas na te wakacje stać. Albo mamy określony budżet i nie wiemy, czy nas stać na te wakacje, tak to możemy zadać pytanie w drugą stronę. Więc dysponuję, powiedzmy, 10 000 złotych, tak? No to teraz, kiedy planujesz ten wyjazd i na ile dni? No to kolejne zdanie na kartce, planuję wyjazd tam, nie wiem, lipiec albo w sierpniu na 5 dni, tak? No, preferencje dotyczące zakwaterowania, czy wolimy spać, nie wiem, w hotelach, może w jakichś apartamentach, a może kemping, a może hostel, tak? Wszystko zależy od waszych preferencji, ale napiszcie to. Napiszcie znowu kolejne zdanie na tej kartce, że wolę spać w hotelu, tak? Nie musi być, może być dwugwiazdkowy. Normalnie jakbyście rozmawiali
z drugim człowiekiem. No jeżeli chcecie jeszcze jakichś dodatkowych atrakcji, to napiszcie, jakie dodatkowe atrakcje, że chcielibyście wejść, nie wiem, na górę Fuji, tak, jeżeli mówimy o Japonii, albo dodatkowe miejsca, które chcielibyście odwiedzić. I teraz, jak macie tak spisaną kartkę, jak macie tak zbudowany prompt, to zobaczcie, podaliśmy dokładne instrukcje krok po kroku sztucznej inteligencji, co ma zrobić. No to jak ten prompt może wyglądać? Chcę spędzić wakacje w Japonii, wolę miasto, mój budżet na wakacje wynosi 10 tysięcy złotych, planuję wyjazd od 10 sierpnia na 10 dni, preferuję hotel, chciałbym spróbować lokalnej funkcji kuchni, przepraszam, zwiedzać historyczne miejsca i odwiedzić tradycyjne japońskie ogrody. I teraz polecenie, bo to był kontekst. Tutaj przekazaliśmy informację, osadziliśmy tę sztuczną inteligencję w miejscu i w czasie. A teraz polecenie. Czego my od niej oczekujemy? Pomóż mi zaplanować mój wyjazd. To jest słowo kluczowe. I teraz co się stanie? No, drodzy słuchacze, możecie pójść ze mną albo możecie patrzeć na ekran. Możemy wykorzystać, ja wykorzystam w tym momencie czat AI Gemini od Google'a. Jeżeli macie konto na Gmailu, to macie ten czat dostępny za darmo, bardzo fajnie, funkcjonalny, oczywiście w wersji darmowej z pewnymi ograniczeniami, ale do nauki, promptowania, do eksperymentowania jest to idealne narzędzie, bo ma chyba jedne z największych funkcji w wersji darmowej w stosunku do innych narzędzi konkurencji, albo zeskanujcie sobie QR-koda. Ja w tym momencie przełączę się na czat i pokażę Wam, jakie będą odpowiedzi. Czyli chcę spędzić chcę spędzić wakacje w Japonii. Dobrze, mamy odpowiedź na to pytanie. Zobaczcie, prompt dokładnie wyglądał tak. Chcę spędzić wakacje w Japonii i teraz gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w narzędziu czatu. Jak ono wygląda? Tak naprawdę jest to program, w którym tutaj w polu na dole mogę wpisać swojego prompta, tak? Czyli załóżmy, że chcielibyśmy to zrobić jeszcze raz, przejść taką drogę, to tutaj na pasku wybieram nowy czat. Jestem w nowym czacie. Pamiętajcie, że jest to narzędzie do komunikacji, więc ja teraz muszę wybrać model językowy, z którym chcę porozmawiać. Te modele językowe w Gemini'u dostępne są tu u góry. Jeżeli sobie otworzycie, to macie informacje, z jakim modelem chcecie rozmawiać. I teraz idąc od góry, to są najszybsze modele. Tak? Ten jest najszybszy, najmniej inteligentny, ten jest trochę bardziej inteligentny, troszkę wolniejszy, ale nadaje się do takich idealnych takich zadań, takich szybkich, coś chcę szybko zaplanować, przeplanować, napisać krótki tekst, nieangażujący, ale już spełniający pewne moje oczekiwania, kryteria, mogę używać tego modelu, ale jak potrzebuję takich poważnych zadań, takich szczegółowych, żeby ta analiza była dogłębna, żeby ten model uwzględnił wszystkie za i przeciw, to mogę użyć takiego największego modelu. On tutaj ma rozumowanie, czyli on już się zachowuje, jak odwzorowuje swoje zachowania na sposobie ludzkiego rozumowania. No to teraz wybieram sobie taki model pośredni, tak, ten 2.5 Flash, wpisuję mojego prompta. Tu sobie mogę powiększyć, jakby był prompt duży, to ja sobie mogę powiększyć na mniejszy, na duży ekran. No i mam prompta. Chcę spędzić wakacje w Japonii, wolę miasto i tak dalej. Cały nasz prompt, to zobaczmy, co się stanie. Ja jeszcze takiej ciekawe funkcje tutaj użyję Canvas, bo ja z tego będę mógł zrobić od razu dokument. No to damy odpowiedź. Tutaj mogę sobie podejrzeć, co prompt robi, jak on myśli, jak on rozumuje w tym momencie, tak? No i dostaję odpowiedź. Ukryjemy to rozumowanie. Zwróćcie uwagę, prompt mi napisał mi plan podróży do Japonii, Kyoto i okolice. No nie napisałem dokładnie, jakie miasto mnie interesuje, napisałem, jakim dysponuje budżetem, ale przyjrzyjmy się, tak? Co on w tym budżecie? No zaproponował mi od razu zwiedzanie, zaproponował mi jakieś miejsca, jest w porządku, ale czy uwzględnił jakieś dodatkowe elementy typu loty, nie loty? Uwzględnił loty, ale chyba nie uwzględnił cen biletów. Dlaczego? No, nie prosiłem go, nie napisałem w prompcie szczegółowej instrukcji, co ma zrobić. Oczywiście ja sobie mogę wyeksportować teraz ten dokument do dokumentów Google'a, będę miał już zapisany gotowy dokument, ale zobaczcie, jakbym użył takiego zaawansowanego modelu, tego 2.5 Pro, to chwilę trwa, więc ja już nie będę generował tych odpowiedzi na tym modelu, ale mam taką odpowiedź wygenerowaną, tak?
Czyli tutaj mam odpowiedź wygenerowaną w wersji 2.5 Pro Preview. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica w jakości tych odpowiedzi. Po pierwsze, budżet i wymiana walut. Po drugie, loty. Po trzecie, tutaj mam informację zakwaterowanie, tak? I tak dalej. Bardzo szczegółowy plan, uwzględniający ceny, uwzględniający przelicznik kursów walut, uwzględniający określone miejsca, lokalna kuchnia, czyli wszystkie szczegóły, łącznie ze wskazaniem na mapie miejsc w Tokio, akurat tutaj wyszło mu Tokio, że też nie podałem konkretnego miejsca, łącznie ze wszystkimi lotami i ze wszystkimi szczegółami i hotelami, które już mogę sobie zarezerwować. Teraz sobie wyobraźcie, ile czasu potrzebowaliście kiedyś na przygotowanie tak szczegółowego planu podróży. No dobrze, wygląda to pięknie, ale możemy promptować, czy używać tego narzędzia, które się nazywa promptem, tego naszego pytania, naszego języka, możemy używać dobrze albo źle. Kiedy będziemy go źle używać? No, kiedy będziemy zadawać takie ogólne pytania, nie wiem, chcę pojechać na wakacje, tak? Teraz wyobraźcie sobie, że podchodzi do was zupełnie obca osoba na chodniku i nagle ni stąd, ni zowąd patrzy się na was i mówi, chcę jechać na wakacje. Teraz sobie wyobraźcie waszą reakcję, tak? Co sobie myślicie, co byście odpowiedzieli w tym momencie? I no AI nie ma emocji, AI nie ma empatii, ale AI równie, tak samo jak wy, nie będzie wiedziała, o co chodzi. Żeby bardziej sprecyzować tę naszą odpowiedź, to musielibyśmy zrobić, chcę spędzić wakacje w Japonii i zwiedzać Tokio, jakie miejsca polecasz mi odwiedzić? I to już jest bardziej sprecyzowane pytanie. No to zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. Chcę pojechać na wakacje. Gemini 2.5 Flash odpowiedział mi, świetnie, ale gdzie chciałbyś pojechać? Tak, on jest grzeczniejszy, on by nie powiedział mi, człowieku, czy ty się dobrze czujesz, odejdź, zostaw mnie, nie znam cię, tak? On mi odpowie, gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Z kim jedziesz? Jaki typ wypoczynku cię interesuje? Miał za mało informacji, miał za mało kontekstu, żeby nawiązać ze mną dialog. On się teraz będzie mnie dopytywał i teraz jak ja mu odpowiem na te wszystkie pytania, to on będzie mi w stanie odpowiedzieć na pytanie, chcę pojechać na wakacje. Czyli ten prompt był zbyt ogólny, ale jeżeli go zapytam, że chcę pojechać spędzić wakacje w Japonii, zwiedzić Tokio, jakie miejsca mi polecasz odwiedzić, to zwróćcie uwagę, że ja już go skierowałem bardzo mocno. On już mi wiedział, wszystkie miejsca wskazał w Tokio, co tam mogę odwiedzić, tak, jakieś gdzie zjeść, kiedy odwiedzić Tokio, czyli w jakiej porze roku. Wskazał mi wszystkie takie szczegóły, ponieważ dostarczyłem mu szerszy content informacyjny, tak? Ja mu powiedziałem, że chcę spędzić konkretnie wakacje w Japonii, chcę zwiedzić konkretnie Tokio i zadałem mu to pytanie, co on ma zrobić, czyli jakie miejsca polecasz odwiedzić. No i teraz zobaczcie, brak kontekstu, tak? Chcę zarezerwować hotel, już sobie możecie wyobrazić, jakby wyglądał ten dialog, tak? Ale już jeżeli sprecyzujecie to pytanie, to dostaniecie bardziej konkretną odpowiedź. Tak samo jak niejednoznaczność. No, niejednoznaczność to jest takie coś. Jaki jest najlepszy sposób na podróż? No i teraz znowu odpowiedzi sztucznej inteligencji. Ale jaka podróż? Gdzie chcesz jechać? Z kim? Po co? W jakim terminie? W jakim czasie? Ale jeżeli już zapytamy się, jaki jest najlepszy sposób na podróżowanie po Japonii w budżecie 10 000 złotych, to dostaniemy odpowiednią odpowiedź. No i bardzo często popełniany błąd, szczególnie na początkowym etapie współpracy ze sztuczną inteligencją, to jest zbyt wiele pytań naraz w jednym zdaniu, tak? Gdzie mogę pojechać na wakacje, co zobaczyć, gdzie zjeść i jak się tam dostać? Sami mielibyście problem z odpowiedzią na takie pytanie. Musielibyście w rozmowie rozbić te pytania na cząstki i tak samo musiałaby zrobić sztuczna inteligencja, ale jeżeli zadamy już pytanie, gdzie mogę pojechać na wakacje w Japonii w budżecie 10 000 i zadać im kolejne pytanie, to dostaniemy odpowiedź. Zobaczmy sobie te zbyt wiele pytań, co mi zrobi sztuczna inteligencja, jak jej zadam takie pytanie. No, gdzie mogę pojechać na wakacje, co zobaczyć, gdzie zjeść i jak się tam dostać. Nie dałem żadnego kontekstu. No i co? I sztuczna inteligencja najprawdopodobniej po geolokalizacji sprawdziła, że nie wiem, mój nadajnik
jest zmysłowic, więc ja jestem zmysłowic, tak? To żadnej kontekstu nie dostarczyłem. Zaproponowała mi wycieczkę do Krakowa, w którym tak naprawdę na co dzień pracuję i nie była to pierwsza moja destynacja mojego takiego wyboru spędzenia wakacji. No podała mi jakieś ogólne informacje, ale to są informacje, które zupełnie nie są mi do niczego potrzebne, nie spełniają, one są dla mnie, to są informacja, która nie jest dla mnie informacją, ja nie tego oczekiwałem, tak? Ale jeżeli sprecyzuję, że chcę pojechać na wakacje w budżecie 10 000 do Japonii, to już dostaję konkretną odpowiedź, nawet zobaczcie z obliczeniem, że nawet się mogę zmieścić w 9 000, tak? Czyli widzę, że teoretycznie stać mnie na takie wakacje, oczywiście ja bym był tutaj bardzo ostrożny, ale że stać mnie na takie wakacje. Dlaczego byłbym ostrożny? Drodzy Państwo, bo to jest kolejny element działania sztucznej inteligencji. Tak jak Wam powiedziałem, ona jest wynik rachunku prawdopodobieństwa i ta sztuczna inteligencja bardzo, bardzo, bardzo mocno chce nam odpowiedzieć. I czasami się zdarzy, że brakuje już wiedzy. Za mało dostarczyliśmy jej tego tak zwanego kontekstu. W swoich danych treningowych też niewiele ma na ten temat, ale tak bardzo chce nam odpowiedzieć, że wymyśli nam taką historię, że ta historia będzie brzmiała tak prawdopodobnie, że ciężko będzie odróżnić fakty od fikcji. I teraz, o ile został stworzony szybko, to o tyle weryfikacja tego planu podróży może potrwać troszkę więcej, bo musiałbym teraz sprawdzić, czy na pewno mam takie loty, czy na pewno mam takie hotele w takich cenach, czy ja się zmieszczę w tych cenach i ewentualnie zarezerwować sobie i tak dalej, sprawdzić wszystkie te elementy. One w większości będą prawdziwe, ale może się zdarzyć, że czasami niektóre z nich będą wynikiem halucynacji i to jest to takie świadome używanie tych narzędzi, że my wiedząc o tym, że mogą pojawić się halucynacje, czyli to takie opowiadanie bajek przez sztuczną inteligencję, będąc świadome, że ta technologia w taki sposób działa, wiemy, że musimy zweryfikować każdą jej odpowiedź, szczególnie jeżeli to jest ważna odpowiedź, jeżeli opiera się na jakichś faktach i dotyczy jakichś faktów, czy ona jest zgodna z rzeczywistością i czy sztuczna inteligencja nie wypuszcza nas na manowce. To jest to świadome używanie sztucznej inteligencji. Dobrze, jakie są możliwości użycia sztucznej inteligencji, załóżmy w biznesie czy w życiu prywatnym? No, w takiej działalności osobistej tworzenie wszelkiego rodzaju spersonalizowanych planów, tak jak nasz plan podróży, już Wam pokazuję slajdy. W życiu jeszcze dodatkowo może być takie zarządzanie codziennymi zadaniami, tak? Bardzo dobrze się sprawdza sztuczna inteligencja jako taki osobisty nauczyciel. Jeżeli już się nauczycie pisać tych promptów, to można naprawdę używać sztucznej inteligencji jako korepetytora, edukatora, etutora takiego, tak, w różnych sprawach, albo może pomóc Wam kreatywnie rozwijać Wasze hobby, proponując Wam jakieś fajne pomysły, czy nawet wręcz całe projekty artystyczne. A w działalności biznesowej, no w działalności biznesowej możecie generować treści na strony internetowe, media społecznościowe, tak? Możecie przeprowadzić burzę mózgów. Bardzo często używam takiego argumentu, że każda sztucznej inteligencji, żeby przybrała 3 role odpowiednie dla jakiegoś tam działania i żeby te osoby, te persony ze sobą prowadziły dialog, przeprowadziły między sobą burzę mózgów, po to, żeby wybrać najlepszy pomysł. I na przykład, jeżeli to jest, wybieram jakiś temat artykułu, to jedna osoba będzie redaktorem, druga osoba będzie jakimś korektorem, a trzecia osoba będzie jakąś osobą związaną z tym tematem, jakąś specjalistą w tym temacie. I potem widzę w tym dialogu, jak one między sobą rozmawiają, wymieniają się informacjami i na koniec dochodzą do wniosku, który albo mogę zaakceptować, albo nie, ale normalnie potrzebowałbym do tego prawdziwych 3 osób, które najprawdopodobniej w podobny sposób by rozmawiały i doszłyby do podobnych kwestii. Zobaczcie, ile czasu mogę zaoszczędzić, tak? No, analiza trendów, badanie rynku, badanie wszelkiego rodzaju, analizowanie wszelkiego rodzaju wykresów, czy też analiz, tak? Czy też personalizacja komunikacji z klientem. Dostajecie jakiegoś maila, jakieś komentarze, nie wiecie, jak się do nich odnieść, nie wiecie, jak odpowiedzieć, nie wiecie, cały mail 3A4 pełnej skargi z nie wiadomo jakimi elementami, nie wiadomo do którego miejsca tego maila się odnieść, możemy prosić sztuczną inteligencję, żeby pomogła nam napisać, zrozumieć tego maila i napisać odpowiedź, tylko musicie pamiętać jedną ważną rzecz, to takich szczególnie
otwartych modeli, darmowych modeli językowych, nie wklejamy danych osobowych czy danych, które pozwolą w jakikolwiek sposób zidentyfikować osobę, której ten tekst dotyczy, anonimizujemy te dane, czyli zmieniamy tam, jeżeli będzie napisane Juliusz Tomeczek, to możemy zmienić na Juliusz, albo możemy zmienić na pan X, tak? Jeżeli będzie adres e-mail, to usunąć ten adres e-mail podany w tych źródłach, zanonimizować te informacje, nie podajemy do ogólnych danych, do ogólnych modeli językowych takich informacji. Pewnie teraz mnie zapytacie, czy jak podacie taką informację, to czy ta sztuczna inteligencja gdzieś to wyświetli? No prawdopodobieństwo jest. Może jak kropla w morzu, tak? Może jak kropla w oceanie bardziej, albo we wszystkich oceanach świata, ale jest, tak? Może gdzieś kiedyś pojawić się jakaś informacja, czy da się ją powiązać konkretnie z tą osobą, z tym miejscem? Nie wiem, bo wszystko zależy od tego, w jakim kontekście ta informacja by się pojawiła. Dlatego unikamy komunikacji. I takim jest jeszcze etyczny aspekt, który Wam zgłaszam, że jeżeli na przykład generujecie posty na social media, albo teksty, albo artykuły, to informujcie swoich użytkowników, że na którymś etapie ta sztuczna inteligencja Wam pomagała. Ja myślę, że takie etyczne zachowanie i prowadzenie takich etycznych wzorców będzie bardzo fajne. Słuchajcie, chciałbym Was zainspirować i oddam teraz na 3 minutki głos naszemu specjalnemu gościowi, który powie Wam, spróbuję Was zainspirować do szerszego działania. Ja na chwileczkę nie będę nic mówił, mam nadzieję, że będzie słychać. Testowaliśmy, to było słychać, więc tutaj Magda bym Cię prosił o potwierdzenie, że będzie słychać. Zapraszam Was na 3 minuty seansu. To, co ja zawsze chciałam mieć, to własny biznes, taki dodatkowy dochód po etacie. I tym sposobem rzuciłam sobie bardzo ciekawe wyzwanie. W 3 dni w budżecie maksymalnie 100 zł za pomocą narzędzi AI zbudować gotowy biznes. I kolejnego dnia rozpoczęłam dzień pierwszy mojego eksperymentu, a zarazem wyzwania. Wyobraźcie sobie, macie 3 dni, 3 krótkie dni, jest wszystko. Od pomysłu po strategię marketingową. Ja zaczynałam z kompletnie pustą kartką, ponieważ nie wiedziałam, co właściwie ten mój biznes miałby robić. Więc znalazłam w sieci narzędzie oparte o sztuczną inteligencję i zaczęłam generować jakieś pomysły. Na początku były one tak nierealistyczne, jakby model się najadł środków halucynogennych. Podam przykład. Więc model zaproponował mi, żebym rozpoczęła produkcję zegarów ściennych, które co godzinę uwalniają inny zapach. Tak, żeby nie trzeba było patrzeć na zegarek. Ale model zadbał o wszystko, ponieważ teraz sobie wyobraźmy, przychodzimy do pracy, uwaga, edycja biurowa. Szef montuje zegar na ścianie. I zaczyna się. Godzina 9 rano jest uwalniany zapach palonej gumy i plastiku. Bardzo ciekawy wybór, prawda? Ja dopytałam model, o co chodzi. Powiedział, że to jest zapach job burnout, wypalenie zawodowe. O godzinie 14 było jeszcze ciekawiej, bo miała być uwalniany zapach microwave surprise, świeża rybka z mikrofali. No ale o 17 już oczywista oczywistość, szyszeczka chmielu. Koniec pracy. I w miarę jak sztuczna inteligencja generowała te pomysły, ja się zastanawiałam, czy to jest pomysł na biznes, czy kolejny scenariusz na odcinek Black Mirror z Netflixa. Ale ja potrzebowałam czegoś poważnego, ponieważ ja chciałam zbudować poważny biznes. Więc sprowadziłam sztuczną inteligencję z powrotem na ziemię, żeby wygenerowała coś bardziej realnego. I tak przeanalizowała dla mnie sieć i w kolejną chwilę napisała mi tak: Dominika, jak chcesz zarobić, załóż sklep internetowy z luksusowymi sukniami, które będą inspirowane królestwem zwierząt. Ale w kolejne 2 minuty ja już miałam cały biznesplan, strategię marketingową, gdzie mam kupić materiał, kto jest moim klientem, jakie ma mieć ceny. Miałam wszystko to, co potrzebuje początkujący przedsiębiorca. Ale w tym wszystkim było jeszcze coś dużo bardziej ciekawszego. Model, jak generował mi ten biznesplan, zwrócił uwagę, że to, co jest kluczowe, to żebym
podjęła współpracę z lokalnymi rzemieślnikami, bo trzeba się wspierać, że muszę robić akcje charytatywne na rzecz zwierząt i żebym do każdej sukienki, którą wyślę do klientki, dołączała krótką historię o tym zwierzęciu, którym było inspirowane, jakie to zwierzę ma problemy w dzisiejszym świecie, żeby edukować społeczeństwo. Wniosek jest jeden. Sztuczna inteligencja okazała się dużo bardziej ludzka niż niejeden człowiek. Słuchajcie, porozmawiajmy chwilę o tym ogromnym wpływie sztucznej inteligencji na tą naszą codzienność, jak również na nasze umiejętności. Pierwszym kluczowym punktem jest to, jak AI obniżyła barierę wejścia do różnych dziedzin, bo my nie musimy być już specjalistami, aby tworzyć spersonalizowane plany marketingowe, czy jakieś strategie, tak? Czy zarządzać tymi codziennymi zadaniami w naszym biznesie. A drugim aspektem jest to, że sztuczna inteligencja wspiera nas w kreatywnych procesach, bo możemy korzystać ze sztucznej inteligencji do generowania pomysłów, pisania treści, tworzenia sztuki, już o tym mówiłem, tak? Ale na koniec sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki komunikujemy się z klientami. Też wspominałem o tych spersonalizowanych odpowiedziach, ale to mogą być spersonalizowane oferty, czy wszelkiego rodzaju komunikacja, która zwiększy zaangażowanie. Zatem, jak widzicie, era sztucznej inteligencji, era AI otworzyła przed nami nowe możliwości, wprowadzając nas w rolę specjalistów w różnych dziedzinach. A Dominika Grajewska fantastycznie opowiedziała o swojej historii na TEDxie w Kazimierzu. Temat wystąpienia, jak wszyscy zostaliśmy specjalistami. Zapraszam Was, zeskanujcie sobie ten kod, warto obejrzeć całe wystąpienie. Ono będzie dla Was mega inspirujące. Ja wybrałem tylko 13-minutowy fragment, całe wystąpienie trwało około 15 minut. A ja tylko powiem, że miała piękną sukienkę, prawda? Koniecznie musicie obejrzeć całe to wystąpienie. Magdo, oddaję Ci głos. Już włączam mikrofon. No ja bardzo dziękuję, bo słuchałam po raz pierwszy też Twojego wystąpienia, Twojego webinaru i jestem, no bardzo wiele rzeczy nowych, otworzyłeś oczy, świetnie, cieszę się z tego niezmiernie. Cieszę się też z tego, że udało nam się spotkać i zgodziłeś się na to, Juliuszu, żeby przygotować coś specjalnego dla grupy Kariera 50+. Bo ja powiem tak może na marginesie, żeby robiąc taki przegląd osób, które chcą współpracować z grupą Kariera 50+, w kontekście rozwojowym, przekazywać nam najaktualniejsze treści z różnych dziedzin, nie tylko z AI, staramy się szukać do współpracy takich osób, które też dobrze rozumieją tą grupę docelową, tak? ten nasz fokus, które są w stanie mówić językiem bliskim naszemu pokoleniu i które jednocześnie też mogą rozumieć to, co myślę, że wiele osób obecnych tutaj może czuć, podobnie jak ja to czuję, takie trochę skrępowanie, zażenowanie tym, że tak mało jeszcze o tym wiemy, bo ja nie wiem jak wy, ale z obserwacji prywatnych widzę, że na praktycznie każdej imprezie rodzinnej, czy biznesowej, czy na spotkaniu koleżeńskim, czy w kuluarach, nie wiem, jadalni, czy innej kafeterii w urzędach, w miejscach, gdzie się spotykamy biznesowo, w biurach, mówi się o tej sztucznej inteligencji. I są osoby, które są już bardzo zaawansowane, które nie mają kompleksów, które czują się z tym swobodnie, a są takie, które mają trochę takie poczucie zażenowania, że jeszcze tego nie rozumiem, że jeszcze się tym nie zajmuję. I stąd był ten pomysł, żebyśmy stworzyli taki rodzaj przekazu, który będzie pozwalał czuć się bezpiecznie wszystkim, niezależnie od tego, na jakim są poziomie. Taka była koncepcja Juliusza i w związku z tym chcielibyśmy Was zaprosić do skorzystania ze szkoleń, które zostały właśnie dedykowane i w takim otwartym stylu stworzone przez Juliusza. Te szkolenia, ten cykl ma nazywać się Cyfrowe Skrzydła 50+, AI dla dojrzałych. No i taki, jak już widzieliście, w jaki sposób Juliusz prowadzi ten webinar, to jest też sposób, w jaki będą prowadzone te szkolenia. To, czego chcieliśmy uniknąć, to takiej trochę, przepraszam za określenie, masówki, tak? Bo tak naprawdę mamy dostęp do szkoleń AI-owych. Ja sama przeglądałam to, co jest na rynku. Można wejść na jakieś takie masowe szkolenia organizowane przez największe firmy. Jest duży dostęp do szkoleń, które są też organizowane przez takich bardzo zaawansowanych informatyków, tak? I tam jest czasami barierą jest granica znajomości tej nomenklatury czy języka fachowego, tak? Bo bywa, że po prostu
jest to prowadzone w taki sposób, który dla osoby, która wcześniej z technologią nie miała do czynienia zawodowo, to jest zbyt trudne. Natomiast jeżeli Wam się podobał dzisiejszy webinar i sposób, w jaki Juliusz go prowadził, to macie już pogląd na to, jak będą wyglądały szkolenia. My chcemy zaproponować takie szkolenia w cyklu 7 modułów, takich 90-minutowych. Te moduły są opisane, ja nie wiem, już slajd widać, tak? Opisane są w postaci takich jakby poszczególnych kawałków wiedzy, ja bym to tak nazwała, i chcemy, żeby one były prowadzone w małych grupach, tak, żeby to nie były duże grupy, tak, żebyśmy wszyscy mieli poczucie intymności, bezpieczeństwa też w swoim gronie i żebyśmy się nie krępowali, zadawać pytań, przyznawać się do jakiegoś tam, nie wiem, blokady umysłowej w danym momencie, czy żeby też stworzyła się taka atmosfera, w której na przykład możemy coś razem w zespole testować, tak, że w małym gronie uda się zrobić pewne rzeczy również w takim zespołowym wydaniu. No nie twierdzę, że 4 osoby to jest maksimum, ale taka jest koncepcja, żeby to jednak były naprawdę takie kameralne grupy. To, co w tym momencie opracowujemy, to kwestia taka operacyjna, czyli uzgodnienie, w jakim cyklu miałoby się to odbywać. Mamy taką propozycję, żeby pierwsze szkolenia odbyły się, żeby pierwsze 2 szkolenia z pierwszego modułu odbyły się 31 maja. Drugi termin jest zaproponowany na 7 czerwca, ale to są jeszcze kwestie, które jeszcze dopracowujemy i jesteśmy też bardzo ciekawi tego, jakie będą Wasze wrażenia i Wasze odczucia i jednocześnie Wasze preferencje co do, nie wiem, czasu, formuły. Jeżeli macie tutaj swoje odczucia, to jesteśmy bardzo otwarci, to będzie nam pomocne w tym, żeby ten program powstał no, jak najlepiej jest jak gdyby przygotowany na potrzeby tej naszej 50+ grupy. Juliuszu, może powiesz więcej troszkę o tym, jak miałyby wyglądać te szkolenia? No, tak, że na razie planujemy pierwsze 2 moduły, kolejne moduły są propozycją, ale to będą szkolenia bardziej zaawansowane, które będą wymagały tej wiedzy z tych pierwszych 2 modułów. Każdy z tych modułów poprowadzę w taki sposób, żeby przekazać Wam maksymalną ilość wiedzy w jak najbardziej przystępny sposób. Przygotuję dla Was materiały, które będą Wam pomocne w późniejszym doskonaleniu się w tych poszczególnych technikach, które będziemy omawiali, technikach rozmawiania ze sztuczną inteligencją, bo tego będą dotyczyły te szkolenia. Każde z tych dzisiejszych szkoleń to są szkolenia dotyczące już technologii, narzędzi, wykonywania, ale bardzo mało na tych szkoleniach poświęca się czasu albo stosunkowo niewiele czy do potrzeb na rozmowę z tą sztuczną inteligencją. Ja może powiem o pierwszym module. W tym module odkryjecie, czym jest sztuczna inteligencja, jak działają takie narzędzia jak na przykład Gemini. Dowiecie się, jak te proste polecenia, prompty, tak, mogą otworzyć przed Wami nowe możliwości, poznacie korzyści płynące ze sztucznej inteligencji w codziennym życiu, podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z tych technologii, co jest niezwykle ważne, no i zrobicie pierwszy krok w kierunku takiego świadomego wykorzystywania technologii AI. A w drugim module planujemy nauczyć Was takich fundamentów skutecznego promptowania, tak? Nauczycie się konstruować prompty, poznając ich takie najważniejsze elementy strukturalne. Dowiecie się, jak precyzyjnie formułować swoje myśli, aby ta sztuczna inteligencja zrozumiała Was jak najlepiej, tak? Nauczyć się oceniać, jak udoskonalać odpowiedzi, które sztuczna inteligencja Wam daje, no by osiągnąć zamierzony rezultat, który jest Wam potrzebny do czegoś. Zdobędziecie tak naprawdę w tym drugim module takie solidne podstawy do efektywnej komunikacji ze sztuczną inteligencją. Nie będę opowiadał o kolejnych modułach, bo one są już modułami zaawansowanymi, a w każdym z nich nauczyć się pewnej techniki rozmowy ze sztuczną inteligencją, a w ostatnim module poznacie, jak tą sztuczną inteligencję już wykorzystać w konkretnych narzędziach. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że większość modułów będziemy w stanie zrealizować na narzędziach darmowych, ogólnodostępnych, czyli na tym Gemini'u naszym, na tym narzędziu będę prowadził szkolenia, więc nie potrzebujecie żadnego dodatkowego narzędzia, a w tym wszystkim jeszcze jest fajne to, że będą powstawały kolejne moduły i cały czas będziecie mogli z nami rozwijać tą swoją wiedzę o AI-u w takim bezpiecznym środowisku. Magda, oddaję Ci głos. Tak, planujemy początek kursu na 31 maja. To, co chcielibyśmy jeszcze powiedzieć
o jakości tego szkolenia versus cena, tak, no bo to też się gdzieś tam zawsze pojawia, to też robiona była taka głębsza analiza na temat tego, w jakich cenach są te szkolenia prowadzone, jakie są wartości. Staraliśmy się zrobić coś, co jest tak naprawdę dobre i korzysta, jednocześnie bardzo mocno dedykowane dla grupy, w oparciu też o pytania, które zadawaliśmy wcześniej, bo część z Was wie, że w grupie Kariera Plus robimy takie testy, sprawdzamy, robimy ankiety i z ankiety związanej z zapotrzebowaniem w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji dostaliśmy sporo odpowiedzi, sporo sugestii, czego chcielibyście się uczyć. To jeszcze, może dodam jeszcze jedną rzecz o korzystaniu z AI w Polsce. 42% Polaków deklaruje, że świadomie korzysta z rozwiązań AI i jesteśmy ponoć w czołówce Europy. Ja mogę tylko dodać, że 1,5 roku wcześniej robione były podobne badania i byliśmy w końcówce, jeśli chodzi o rankingi europejskie używania AI, więc jesteśmy narodem, który bardzo mocno chce się w tym rozwijać, chce się uczyć i coraz więcej ludzi przyłącza do tej rodziny używających AI. Natomiast ja ze swojej perspektywy też wiem, że coraz więcej firm robi szkolenia dla swoich pracowników, wdraża narzędzia AI-owe jako standard, więc może się okazać, tak w kontekście poszukiwania pracy, że za chwilę będzie bardzo ciężko w ogóle aplikować do różnych miejsc, jeżeli tych podstaw AI-owych nie będziemy po prostu mieć. Być może uda się przeprocesować to przez, nie wiem, nasze instytucje, że stanie się to dostępne i te programy uczenia się AI będą w jakiś sposób dostępne dla wszystkich Polaków, ale póki co takich możliwości jeszcze nie mamy, więc trzeba o siebie zadbać i trzeba po prostu szukać możliwości rozwijania się w tym zakresie. Tutaj dodamy, że pomimo, że jesteśmy w czołówce, to zobaczcie na grupę 50-65 lat, to jest grupa, która najmniej korzysta procentowo z tych narzędzi, ale co jest ważne w tej analizie? W tej analizie ważne jest, że tylko 14,5% z tej całej grupy 42% Polaków deklaruje, że potrafi efektywnie korzystać z narzędzi AI. W tym właśnie, że potrafi pisać prompty, bo jak wiecie, nie jest sztuką napisanie chcę jechać na wakacje, tylko jest sztuką uzyskania takiej odpowiedzi, która faktycznie pozwoli Wam na te wakacje w jakiś zorganizowany sposób pojechać. No tak, bo większość osób deklaruje, że już potrafi promptować, natomiast pytanie, czy to potrafię promptować, też da się na jakiejś skali ocenić, tak? I myślę, że już tutaj jesteś w stanie dać nam sensowny feedback. Tak? A tutaj macie QR-y, kody QR do pierwszych modułów, które można spróbować zamówić, zakupić. Też od razu zaznaczam, że jest to nasze pierwsze podejście do tej formuły, więc miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś tam działa i przeprowadza przez proces. Natomiast wszelkie uwagi i informacje o tym, kiedy chcielibyście w takim szkoleniu uczestniczyć, być może jesteśmy w stanie jakoś tam w miarę elastycznie podejść do ustawienia kalendarza tych szkoleń, także będziemy bardzo wdzięczni za informacje zwrotne, za sugestie, jeżeli ktoś w tym zakresie będzie chciał inaczej to widzieć niż nasza propozycja jest ustawiona. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy do modułu pytań i odpowiedzi. Super, widzimy się teraz wszyscy. Mamy czat, pierwsze pytania się pojawiają. Bardzo mi się podoba, dzięki Aniu. Tak, można już się zapisać na szkolenie. Ja wyświetlę jeszcze raz czat z QR-kodami, żebyście mogli sobie zeskanować. Jeżeli by coś nie zadziałało, wybaczcie, to jest nasz debiut. Może jeszcze informacyjnie, bo nie wiem, czy wszyscy korzystali z korzystania z QR-koda jako formy komunikatora. Wystarczy najechać telefonem z funkcją aparat fotograficzny w telefonie i pod takimi żółtymi klamerkami pojawia się zwykle, no nie wiem, w moim iPhone'ie pojawia się żółty batonik, który przekierowuje nas na właściwą stronę. Tak? Pani Marta pisze, że jej się uczy, adoptuje i że kopiuje również uprzedzenia. Tak, Pani Marta, dokładnie. Ja o tym nie wspomniałem, bo mamy ograniczony czas, już jesteśmy po czasie, więc nie byłbym w stanie opowiedzieć o wszystkim. O tych rzeczach na pewno będę szczegółowo mówił podczas szkolenia, ale szczególnie to widać na programach graficznych. Jeżeli zapytacie się o wyświetl mi menadżera uśmiechniętego, tak, pracującego przy biurku, to z reguły to będzie biały mężczyzna, tak, wystylizowany na takiego bogatego człowieka. Jeżeli zapytacie się o nie wiem, o jakiś wzorzec piękna, to wyświetli, nie wiem, słowiańskiej urody dziewczynę, tak, a jeżeli, nie wiem, zapytacie się, żeby, nie wiem, zrobił złodzieja, to najprawdopodobniej to będzie osoba, która będzie miała inny kolor skóry, więc tak, AI
bazuje na danych treningowych, na takich danych, na jakich został nauczony. Dlatego tak ważne jest, żebyście weryfikowali efekt jego pracy i szkolenie, które przeprowadzę z wami, będzie miało na celu nauczenie was, jak zmusić AI, żeby uzyskać efekt taki, jakiego naprawdę oczekujecie, a nie taki, jaki robi, na bazie jakiego uprzedzeń może bazować. Jak to mówi się w Stanach, antybajasowy, tak? Taki, żeby jednak gdzieś tam tych bajasów nie ten przypisywał. bias, żeby zlikwidować, dokładnie. Chociaż teraz lepsze są te modele, one są już trenowane, one już mają pewne zabezpieczenia, ale dalej możemy te zabezpieczenia jakby obejść, tak, i dalej może się... To jest takie polecenie, że co wejdzie, to wyjdzie, garbage in, garbage out, czyli śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu, tak, więc jeżeli były złe dane treningowe, zły model, na złych danych został model wytrenowany, to takie otrzymamy też odpowiedzi. Dziękuję za spotkanie, w jakiej cenie będą kolejne moduły. Te profesjonalne moduły, profesjonalne, te takie moduły trudniejsze, zaplanowaliśmy i Magdo, przypomnij mi. 149 zł za te 3 moduły zaawansowane, które są tam bodajże 3., 4., 5., 6. chyba, tak jeśli dobrze pamiętam. Tak, 7. moduł będzie też w cenie 99 zł. 99 zł. Ja bym chciał zwrócić uwagę, zobaczcie, ile kosztuje teraz scena korepetycji. 1 godzina kosztuje około 100 zł, jak nie więcej, tak? No to tutaj mamy 90 minut w przewidzianym szkoleniu, więc Ja mam 2 godziny lekcyjne z 10-minutową przerwą po środku, żeby można było, nie wiem, realizować swoje potrzeby, tak, na przykład zrobienie sobie drugiej kawy, więc poprowadzę to w taki sposób, który też będzie sposobem dającym możliwość złapania oddechu, ale też dlatego planujemy to zrobić w takich małych, kameralnych grupach, żebyście mogli zadawać pytania i żebym mógł z każdym z was się podłączyć, żebyście mogli pokazać mi, co robicie, żebym ja mógł to skomentować, dać swoją uwagę. Do soboty to potwierdzę, że te terminy są ustawione na sobotę po południe i jeżeli byłoby większe zainteresowanie, to jesteśmy w stanie zrobić, Juliusz proponował o 17 i o 19 powtórka dla kolejnej grupy. Dobrze, ja w międzyczasie, słuchajcie, jeszcze śledzę wasze pytania, ale dam planszę pożegnalną, na której są nasze kontakty i można dodać nas do swojej listy znajomych i jeżeli na coś dzisiaj nie odpowiem, to spokojnie możemy kontynuować dialog na LinkedInie. Czytam, jak rozmawiam z ChatGPT, książki po angielsku i niemiecku i każę mu poprawić wymowę i tekst, tak mi przekazać, bym zrozumiała tekst. Każę mu poprawiać wymowę i tekst, do tego możemy stosować, tak, te narzędzia. One mogą być naszymi takimi asystentami i do tego zostały stworzone, żeby nas wspierać w tej pracy kreatywnej. Czy możemy zacząć od pisania prompta, jak przejść przez ATS, sugestia. Potem z reguły możemy zacząć od wszystkiego. Ja zacznę, program jest dostosowany do potrzeb każdego słuchacza, więc te pierwsze spotkania to będzie wejście w ogóle w tą technologię, omówienie, z czego jest tutaj chyba chodzi Juliuszu, Krzysztofowi o Applicant Tracking Systems, to jest takie systemy rekrutacyjne. Tak, ale to jest ekspercki system już, tak, i jakby my nie będziemy omawiać na zajęciach konkretnych narzędzi, tylko dam wam do ręki narzędzia, których będziecie mogli użyć. Gdzie to użyjecie? Bo prompty to są narzędzia, które się używa w każdym narzędziu AI. Prompty to jest ta rozmowa ze sztuczną inteligencją. Czy to będzie program do robienia grafiki, czy to będzie program do robienia filmów, czy to będzie program do tworzenia dźwięku, czy to będzie na przykład polski Plum, tak, czyli program AI, który niedługo wejdzie do komunikacji z urzędami. Wszędzie tam będzie się używało promptów i znajomość, struktura budowania tego promptu będzie bardzo kluczowa, bo ta umiejętność będzie taka jak teraz umiejętność. Kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, jak jeszcze czasy gadu-gadu i dajcie kciuka do góry, kto korzystał z gadu-gadu, tak, i z tej aplikacji. Kiedyś można było, i to była taka aplikacja dla wszystkich, szło się przez osiedle i się słyszało taki charakterystyczny plum, prawda, gdzieś tam u kogoś w pokoju, a teraz wszyscy jesteśmy na Google Meetsie i potraficie to obsługiwać, tak? Zobaczcie, jak ta technologia poszła do przodu i tak samo będzie z promptowaniem, tylko trzeba się tego nauczyć i ktoś tą wiedzę, ktoś wie, jak tą wiedzę przekazać, powinien tą wiedzę przekazywać. Te 2 moduły będą w sobotę? Nie, w sobotę będzie 1 moduł tylko, zobaczymy 2 w sensie takim, że jeżeli was będzie więcej i będzie trzeba podzielić was na 2 grupy,
to wtedy po prostu w tą sobotę będą 2 grupy, podamy godzinę, w jakich godzinach jaka grupa się ze mną spotka, a drugi moduł planuję, też kwestia do uzgodnienia z Wami, ale planuję zrobić tydzień później, czyli w kolejną sobotę i spotkamy się wtedy na tym drugim module. Czy przewidziano podczas szkolenia stronę praktyczną? Tak, przewidziano jak najbardziej, to będą głównie szkolenia praktyczne. Pierwsze szkolenie będzie trochę teoretyczne, ale na każdym z tych szkoleń będziemy realizować jakieś konkretne zadania, konkretne scenariusze. Czy to są narzędzia, które są potrzebne na przykład do budowania wykresów, analizowania danych, rysowania map? To postaram się omówić, będę zbierał od Was feedback i to na tym ostatnim module będę omawiał narzędzia, konkretne wykorzystanie już tej Waszej wiedzy, jak się już nauczycie promptować, to teraz przejdziemy przez różne narzędzia i postaram się Wam pokazać, jak w tych narzędziach, na przykład jak w Google możemy wrzucić Excel, przeanalizować go i wyrzucić z powrotem Excela z jakąś analizą, tak, na przykład, jeżeli będzie taka potrzeba i zgłosicie mi, to ja przygotuję w tym kursie, te kursy są w trakcie tworzenia, więc ja przygotuję dla Was odpowiednie scenariusze. Tak, wszelkie właśnie sugestie, co byłoby dla Was najciekawsze, bo takie, ja w tym Google Formsie, którym ja zapraszałam uczestników, zostawiałam takie opcje do wyboru, co byłoby dla Was najciekawsze. Natomiast jeżeli teraz po tym webinarze macie jakieś sugestie, właśnie w jakim kierunku byłoby dla Was ciekawie dowiadywać się więcej, to będziemy bardzo wdzięczni, bo to pozwoli po prostu wzbogacić ten kurs o te najbardziej potrzebne elementy. Ja jeszcze na chwileczkę pokażę ten slajd z QR-kodami. Odpowiadam dalej. A jakich modeli będziemy korzystać na zajęciach? Będziemy bawić się na Gemini'u, ponieważ jest to chyba najbardziej dostępny model, tak jak już powiedziałem, on daje w darmowej wersji najwięcej możliwości i no, można wykorzystywać całe środowisko, które tam mamy, czyli dokumenty, arkusze, Google'a, Gmaila, jeżeli używacie, to się fajnie wszystko spina i gdzieś na którymś etapie tych zajęć będziemy jakby używać tych funkcjonalności, będę Was również tego uczył, ale będziemy na pierwszych zajęciach bazować na tej podstawowej, darmowej wersji Gemini'a, nie Gemini Advanced, tylko tego podstawowej wersji Gemini'a i spróbuję też kurs ułożyć w taki sposób, że jeżeli będziemy musieli wejść w zaawansowane narzędzia, to zrobimy to tak czasowo, żebyście mogli wykorzystać do tego wersję próbną Gemini Advanced, tam jest bodajże 30 dni i wtedy ustawimy sobie tak, żebyście mogli uruchomić sobie tą wersję testową Gemini'a za darmo na te 30 dni, przeprowadzimy zajęcia w tym czasie, jeżeli Wam sprawi to przyjemność i będziecie wiedzieli, że to narzędzie jest dla Was, to będziecie mogli pozostać przy tej subskrypcji, a jeżeli nie, to będziecie mogli zrezygnować, nie ponosząc żadnych kosztów. Przepraszam, materiały będą nagrywane. Tak, materiały na każdym szkoleniu będę nagrywał dla Was materiały i będę udostępniał je tylko tym osobom, które będą brały udział w danym module, ponieważ tam będą Wasze wypowiedzi, tam będą Wasze twarze, tam będą Wasze dane, bez możliwości pobrania ich przez Was do siebie, tak? Będziecie mogli sobie odtworzyć, ale będzie to tak zrobione, żebyście nie mogli pobrać tych narzędzi ze względu na bezpieczeństwo i dane osobowe nas wszystkich. Ciekawy webinar, nowa możliwość wykonania do planowania urlopu, może możliwość rozwoju na podstawie umiejętności. Tak, jak najbardziej, słuchajcie, mój pomysł AI for Everyone dokładnie powstał w taki sposób, że mam kochaną suczkę Moirę Haskiego i muszę z nią dużo chodzić na spacery po lesie i chodząc spacery, te spacery z reguły trwają minimum 1,5 godziny, więc któregoś dnia wpadłem na pomysł, że w czacie GPT użyłem trybu głosowego i zacząłem z nim rozmawiać. I z tych rozmów takich głosowych z czatem GPT powstał zarówno pomysł, jak i nazwa, jak i misja, wizja, dopracowaliśmy te elementy, potem biznesplan, który się 15 razy zmienił oczywiście w międzyczasie, planowałem planować projekt, ale to się dzieje wszystko tak dynamicznie, że to planowanie projektu też jakby gdzieś tam w którymś momencie musiałem już wspierać tym AI-em, więc do tego wszystkiego wykorzystuję te narzędzia. Dziękuję za ciekawy webinar, super prowadzone spotkanie, fajny pomysł, super, cieszymy się. Magda, świetna inicjatywa, czekamy na te scenariusze, jak mogę napisać do Was, co mogłoby być ciekawe od strony zawodowej, jak najbardziej, słuchajcie, wszelkie Wasze uwagi, wszelkie Wasze jakby kwestie chętnie pozbieramy, jeżeli będzie takie miejsce i taka możliwość, użyjemy jej w planie szkolenia. A swoją drogą myślę, Juliusz, że do wszystkich uczestników, których mamy na liście, wyślemy też taką informację zwrotną z podziękowaniem i też z kanałem komunikacji z nami, tak? Jest opcja na jakiś późniejszy termin szkolenia. Tak, słuchajcie, te szkolenia będą indywidualne. Jeżeli będę miał osoby chętne na szkolenie pierwsze w innym terminie,
to nie jest masowe szkolenie, to nie są takie szkolenia jak teraz AI Diaz czy umiejętności jutra AI, to nie są takie szkolenia, że mamy ściśle terminy. Ja będę się dostosowywał do Was, no będę starał się jednak robić grupy, tak, no bo ze względu na ilość tej wiedzy, ilość spotkań, tak to jest 90 minut, ale jeżeli będzie taka konieczność i będą chętne osoby, będziemy starali się tutaj bardzo Elastycznie podchodzić. żeby nauczyć Was, tak? Dobrze, i to chyba widzę wszystkie pytania, więc moi drodzy, ja teraz wyłączę nagrywanie, wyłączę tą oficjalną część naszego spotkania. Dajcie mi dosłownie sekundeczkę, już w tym momencie nagrywanie zatrzymuję.